Delegowanie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej do pracy w innych krajach, czyli delegacja tak zwana. Cudzoziemców, którzy na przykład pochodzą z Ukrainy, z Białorusi, z Gruzji, z Albanii, no praktycznie z całego świata, tylko oczywiście nie z Unii Europejskiej. Tutaj mamy bardzo często błędne podejście pracodawców, którzy myślą, że można swobodnie takie osoby delegować. To wygląda zupełnie inaczej jak w przypadku delegowania polskich pracowników gdzieś do innego kraju Unii Europejskiej. Z tym, z czym można się spotkać, takim pojęciem związanym z delegowaniem pracowników właśnie chociażby z Ukrainy, to jest Visa van der Elst. Takim pojęciem posługują się Niemcy. Taka Visa van der Elst uprawnia do pobytu i do pracy na terenie Niemiec. I teraz o co chodzi w ogóle z tą wizą? Tak jak powiedziałem, wielu przedsiębiorców myśli, że posiadając polskie pozwolenie na pracę, że delegując takiego pracownika, płacąc mu dietę, uzyskując dla niego A1, tak zwaną, czyli potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, że to już wystarczy do tego, żeby go delegować do innych krajów Unii Europejskiej. No, nie do końca. W wielu krajach Unii Europejskiej będzie to nielegalne zatrudnienie, które może bardzo wysoko kosztować. Dla przykładu w Niemczech w przypadku delegowania takiego pracownika taka kara może wynieść nawet do 500 000 euro, czyli potężna kwota. Okej, ale wróćmy do tego, o co chodzi z tą wizą van der Elst, na przykład w przypadku Niemiec. A więc tak, jest oczywiście taka możliwość, żeby dla takiego cudzoziemca otrzymać taką wizę van der Elst, co jest bardzo ważne, to on samodzielnie, ten cudzoziemiec, występuje do ambasady niemieckiej w Polsce i tego nie można załatwić w Niemczech, tylko właśnie to się załatwia w ambasadzie niemieckiej w Polsce, w Warszawie konkretnie. Składa się wniosek plus wiele dokumentów do tego. Taka opłata od wniosku wynosi 75 euro. No i Niemcy mówią o tym, że uzyskanie tej wizy van der Elst jest to tak zwany uproszczony tryb. Dlaczego? No bo on nie wymaga zgody Federalnej Agencji Pracy, Bundesagentur für Arbeit. Czy to jest proces uproszczony? No ja bym się chyba z tym kłócił, dlatego że trzeba mieć bardzo dużo dokumentów do tego, żeby złożyć taki wniosek. To jest tak, między innymi polskie pozwolenie na pracę, dokument pobytowy w Polsce, który na przykład może być to wiza, czy tam karta pobytu. Co więcej, no oczywiście umowa o pracę. Dodatkowo do tego jeszcze potwierdzenia opłacania świadczeń socjalnych, czyli ZUS-u. Niemiecki prawodawca również chce, żeby została dostarczona umowa pomiędzy tą firmą, polską firmą, która deleguje, a niemieckim kontrahentem. No tutaj czasami niektórzy mówią, nasi klienci, no ale jak? Przecież my będziemy dawali naszemu pracownikowi z Ukrainy umowę, co on ma? To jest tajemnica. No niestety taki jest przepis. Oczywiście pewne rzeczy, pewne dane w tej umowie można zakryć, no ale co do zasady taką umowę trzeba dać i to najlepiej po niemiecku. Z reguły ambasada niemiecka wzywa podczas tego procesu do tego, żeby dołożyć jeszcze jakichś tam dokumentów. Proces trwa od 2 tygodni już, jeżeli oczywiście jest możliwość złożenia kompletu dokumentów, no tak mniej więcej do miesiąca, z naszego doświadczenia bynajmniej. Co jest ważne, to żeby złożyć takie dokumenty, to trzeba się umówić na wizytę w ambasadzie, co też nie jest proste, dlatego że terminy jest dosyć ciężko dostać, aczkolwiek jest taka możliwość. Tutaj niektórzy mówią o tym, że dobrze jest właśnie w porach nocnych gdzieś tam próbować się rejestrować w tym systemie rezerwacji ambasady niemieckiej. Czy wszyscy cudzoziemcy potrzebują mieć tą wizę van der Elst do pracy w Niemczech? No nie, bo są pewne grupy, które są wyłączone. No, przede wszystkim osoby, które posiadają kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, tylko one też nie mogą pracować cały czas, tylko 90 dni w ciągu okresu 12 miesięcy, czyli jakby 3 miesiące w ciągu roku. To jest maksymalny czas. Ponadto w takim samym okresie mogą pracować tak zwani handlowcy, tak? Czyli pracownicy działów handlowych, którzy są wysyłani, tacy, którzy negocjują w Niemczech jakieś kontrakty. Ponadto osoby, które zakładają oddział do pracy w Niemczech, osoby, które zajmują się konserwacją, montażem maszyn, czy tam szkoleniami, to tutaj również do 90 dni w ciągu tych 12 miesięcy jest taka możliwość. Ale w przypadku tych pewnych czynności ponadto istnieje obowiązek powiadomienia tej
agencji pracy, tak, czyli ten Bundesagentur für Arbeit. Ta agencja musi najpierw sprawdzić, czy faktycznie ten wniosek tego cudzoziemca jest zasadny i czy on faktycznie może pracować bez tej wizy Van der Elst. Co jest ważne, dosyć trudno jest dostać taką wizę. Ambasada niemiecka w Polsce nie dość, że żąda szeregu dokumentów, to jeszcze często znajduje jakby powiedzmy takie braki w tych dokumentach, które dla pracodawców polskich na przykład wydają się oczywiste, że to powinno wynikać z takiej jakby powiedzmy znajomości dla urzędu, ale jednak tutaj po stronie niemieckiej są bardzo takie skrupulatne, muszą być bardzo skrupulatnie spełnione te warunki. Podsumowując, wiza Van der Elst to jest dodatkowy dokument, który jest potrzebny do tego, żeby móc pracować w Niemczech. Polskie pozwolenie na pracę absolutnie nie daje uprawnienia do tego, żeby pracować w innych krajach Unii Europejskiej, no nie wszystkich, na pewno nie w Niemczech i tutaj trzeba mieć to oddzielne zezwolenie na pracę. Trzeba spełnić szereg czynników, jest to możliwe, aczkolwiek sam proces nie jest prosty, no i warto się nad tym zastanowić po prostu zanim się podejmie taką decyzję. Już tylko na koniec dodam, że cudzoziemiec, bo tutaj też jakby często się z tym spotykam, że cudzoziemcy i polscy pracodawcy uważają, że jak cudzoziemiec ma polską wizę typu D, taką na rok czasu, że on może z tą wizą już przebywać w całej Unii Europejskiej tak długo jak chce. To jest nieprawda, dlatego że on poza Polską może maksymalnie przebywać 90 dni i to w zasadzie tylko w celach turystycznych. Także do tego właśnie ta wiza upoważnia. No i co jeszcze ważne, jeżeli jest polskie pozwolenie na pracę, to każdy z pracodawców może zauważyć, że one zezwala do pracy, ale tylko na terenie Polski. Tam jest w tej decyzji, w tym czy tam oświadczeniu jest napisane, że one dotyczy terenu Polski, a nie terenu całej Unii Europejskiej. Każdy kraj w Unii Europejskiej, pomimo że jesteśmy wspólnotą, to ma pewną suwerenność, ma pewne prawa wyjątkowe, z których może korzystać. Także warto wiedzieć tutaj o tym przed wysłaniem takich pracowników, żeby potem się nie narazić na jakieś niemiłe, niepotrzebne zupełnie konsekwencje.